Pomyśl, ile wart jest Twój czas, odpoczynek z rodziną, spacer z dzieckiem, ulubione hobby czy uprawianie sportu, a wszystko to po ciężkim dniu pracy. Bezcenne? Jak w takim razie znaleźć jeszcze moment na zajęcie się własnymi finansami? Blokuje nas przekonanie, że inwestowanie to skomplikowane zagadnienie, na które po prostu nie mamy siły. W tym materiale pokażę Ci, że jest zupełnie odwrotnie. Mój system jest nie tylko prosty i przynoszący zyski ponad inflację, ale przede wszystkim nie powinien zajmować więcej niż 10 minut na kwartał. To nie obiecywanie gruszek na wierzbie. Moje spokojne podejście wykorzystuje potęgę metody uśredniania ceny oraz aktywa o ograniczonym ryzyku. Nie musisz śledzić inwestycyjnych newsów ani codziennie sprawdzać wykresów. Udowodnię Ci, że możesz budować majątek, nie rezygnując z życia. Zanim przejdziemy do konkretnych narzędzi, musimy rozbić jeden z największych mitów świata finansów. Przekonanie, że musisz oddać swoje pieniądze w ręce profesjonalistów z banków, domów maklerskich czy funduszy. Dlaczego to błąd? Bo ich opieka kosztuje fortunę, a ty płacisz za nią niezależnie od tego, czy oni zarabiają dla ciebie, czy tracą. Opłata za zarządzanie na poziomie 2% rocznie może wydawać się niewinna, ale w rzeczywistości działa jak mocno zaciągnięty hamulec w twoich inwestycjach. W skali 20 lat taki koszt potrafi zabrać ci nawet 40% twojego końcowego zysku. Wyobraź sobie, że pracujesz przez dekady, a na końcu oddajesz obcym ludziom ogromną część swojego majątku tylko dlatego, że wmówili ci, że inwestowanie jest zbyt trudne dla zwykłego człowieka. Samodzielne kupowanie obligacji czy ETF-ów zajmuje chwilę i kosztuje ułamek tego, co fundusz aktywny. Inwestowanie nie jest czarną magią. Branża finansowa po prostu chce, żebyś tak myślał, byś dalej zasilała ich konta wysokimi prowizjami. Jeśli masz czas, by raz na miesiąc zalogować się do aplikacji bankowej i opłacić rachunki, to jestem pewien, że znajdziesz też chwilę raz na kwartał, by samodzielnie kupić aktywa, które faktycznie budują Twoją przyszłość. Kluczem jest zrozumienie, że prostota jest Twoim największym sojusznikiem. Skomplikowane strategie są dla ludzi, którzy chcą mieć z tego rozrywkę i emocje, jak traderzy, lub zawód, jak ci, co wpychają nam produkty finansowe. Ty masz mieć z tego pieniądze i czas na życie. Podstawą mojego systemu jest bezpieczeństwo i spokojna głowa, a nic nie daje go więcej niż obligacje skarbowe. Nie bawię się w przewidywanie przyszłości, bo nikt z nas nie wie, co wydarzy się na świecie za rok czy dwa. Szukam ochrony realnej wartości moich pieniędzy. W 2025 roku podjąłem bardzo konkretną decyzję strategiczną i kupiłem rodzinne obligacje ROT za 50 tysięcy złotych. To było świadome zabezpieczenie kapitału na 12 lat z marżą 2,5% powyżej inflacji. W ofercie obligacji znajdziesz instrumenty na każdą potrzebę. Możesz wybrać 3-miesięczne obligacje OTS jako parking dla gotówki, która za chwilę będzie Ci potrzebna na remont czy wakacje. Możesz postawić na 3-letnie TOS, by zamrozić obecne oprocentowanie w obliczu spadających stóp. Ale jeśli myślisz długoterminowo, Twoją uwagą powinny cieszyć się przede wszystkim obligacje indeksowane inflacją, np. 10-letnie EDO lub 12-letnie RODY, jeśli jesteś beneficjentem programu 800+. Unikalność tego rozwiązania polega na tym, że ciężar walki z inflacją przerzucasz z siebie na emitenta obligacji. Nie musisz zgadywać, czy ceny w kolejnych latach wystrzelą, czy wyhamują. Twoje oszczędności są bezpieczne, bo ich wartość nabywcza rośnie o stały margines powyżej wskaźnika wzrostu cen. W rzeczywistości daje Ci to komfort budowania majątku bez konieczności śledzenia prognoz makroekonomicznych i zastanawiania się, co przyniesie jutro. Jest to niesamowita oszczędność czasu. Swoje obligacje kupiłem 6 miesięcy temu i od tego czasu ani razu nie logowałem się na konto PKO BP. Warto jednak dodać, że diabeł tkwi w szczegółach. Obligacje 4-letnie COI co roku wypłacają wypracowany zysk na Twoje konto, co przerywa magię procentu składanego. Z kolei serie 10-letnie EDO oraz obligacje rodzinne stosują kapitalizację. Oznacza to, że odsetki zostają w portfelu, powiększają kapitał i w kolejnym roku same zaczynają na siebie zarabiać. To właśnie dzięki temu mechanizmowi w dłuższym horyzoncie czasowym te serie generują zyski znacznie wyższe niż mogłoby się wydawać, patrząc tylko na oprocentowanie z pierwszego roku. Abyś mógł to sobie lepiej wyobrazić, przygotowałem zestawienie dla kwoty 10 tysięcy złotych. Uwzględniłem w nim bieżące warunki oraz przewidywania dotyczące stóp procentowych. Kwoty, które widzisz w ostatniej sekcji, to czysty zysk, jaki trafi do Twojej kieszeni już po odjęciu podatku od zysków kapitałowych. Te liczby bezlitośnie obnażają jedną prawdę. W świecie inwestycji Twoim najpotężniejszym sprzymierzeńcem nie jest wiedza tajemna, ale czas, jaki pozwolisz pracować swoim pieniądzom. Drugim filarem mojego portfela jest silnik wzrostu, czyli globalne ETF-y.
Jakiś czas temu przeprowadziłem gruntowną przebudowę swojego konta emerytalnego. Pozbyłem się wielu skomplikowanych walorów, które wymagały ode mnie ciągłego śledzenia wiadomości i analiz. Dziś skupiam się na maksymalnej prostocie. Jeden globalny instrument, który kupuje za mnie udział w setkach firm z całego świata. ETF to w najprostszym ujęciu gotowy koszyk aktywów, który kupujesz na giełdzie tak samo łatwo jak akcje pojedynczej spółki. Zamiast jednak obstawiać wynik jednej firmy, kupujesz cały sektor lub rynek. To rozwiązanie genialne dla zapracowanych, bo Twoim jedynym zadaniem jest sprawdzenie dwóch parametrów: kosztów zarządzania, czyli TER, oraz sposobu replikacji. W przypadku ETF-ów pasywnych opłaty są minimalne. Często wynoszą zaledwie ułamek procenta, co w porównaniu do tradycyjnych funduszy bankowych daje Ci ogromną przewagę na starcie. Replikacja to z kolei sposób, w jaki fundusz kopiuje dany indeks. Może robić to fizycznie, po prostu kupując akcje konkretnych firm, lub syntetycznie, używając do tego instrumentów finansowych. Osobiście najbardziej cenię i polecam globalne ETF-y, takie jak iShares All Country World Index czy Vanguard All World. To fundusze typu kup i zapomnij, które dają ekspozycję na rozwój światowej gospodarki od USA po rynki wschodzące. Musisz jednak wiedzieć, że świat ETF-ów jest znacznie szerszy. Jeśli chcesz mocniej postawić na konkretny region, możesz wybrać fundusz śledzący tylko rynek amerykański, jak popularny S&P 500. Istnieją również ETF-y sektorowe, które pozwalają Ci zainwestować w konkretne trendy. Doskonałym przykładem jest tu sektor sztucznej inteligencji. W moim prostym systemie dokupuję ten sam ETF globalny za pomocą strategii DCA, czyli uśredniania ceny zakupu. Kupuję regularnie, bez względu na nastroje rynkowe. Kiedy giełdy krwawią, mój przelew pozwala mi na więcej jednostek. Kiedy panuje euforia, dostaję ich mniej. To proste podejście sprawia, że czas pracuje dla mnie, a ja nie muszę bawić się w rynkowego proroka. Wybieram fundusz raz, a potem co kwartał dokonuję jednej transakcji. Trzeci element mojego systemu, nieobowiązkowy, to akcje dywidendowe. Kilkanaście lat temu kupiłem akcje spółki Kenty i trzymam je w portfelu do dziś. W tym czasie kurs wzrósł o ponad 420%, ale to nie wirtualne zyski na ekranie komputera cieszą mnie najbardziej. Najważniejsza jest realna gotówka, która regularnie co roku wpływała na moje konto w postaci dywidendy. Przez te wszystkie lata otrzymałem prawie 8 000 złotych. To jest moment, w którym czujesz, że jesteś współwłaścicielem biznesu, który zarabia pieniądze i dzieli się nimi z akcjonariatem. Wybór 2 lub 3 stabilnych liderów z polskiej giełdy, takich jak Dom Development, Neuka czy Asseco, nie jest czarną magią. Szukam nudnych, stabilnych maszyn do generowania gotówki, które mają jasną politykę dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami. Nie jestem zainteresowany w tzw. pewniakach, obiecujących szybki zysk, ale w firmach, które przetrwały niejedną kryzysową sytuację i wciąż wypłacają dywidendy. Te wpłaty traktuję jako dodatkowe paliwo dla mojego portfela. Reinwestuję je z powrotem w obligacje lub ETF-y. To tworzy efekt kuli śnieżnej, który przyspiesza, bez poświęcania na to ani jednej dodatkowej minuty mojego czasu. Właśnie tak buduje się wolność finansową, małymi krokami. Możesz mieć w portfelu najlepsze obligacje i najbardziej zyskowne akcje na świecie, ale bez odpowiedniej strategii podatkowej zawsze będziesz o krok za rynkiem. Liczenie na godną emeryturę z ZUS za 20 czy 30 lat to moim zdaniem finansowa desperacja. Demografia jest nieubłagana, społeczeństwo się starzeje, a osób pracujących na jednego emeryta będzie coraz mniej. Według prognoz świadczenie emerytalne może wynieść zaledwie 1/4 Twojej ostatniej pensji. Czy jesteś gotowy na taki spadek standardu życia? Ja nie, dlatego wziąłem sprawy w swoje ręce. Założenie indywidualnego konta emerytalnego lub indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego powinno być obowiązkiem każdego Polaka i Polki. Pieniądze tam zgromadzone to Twoja prywatna własność, która podlega dziedziczeniu. Największą nagrodą płynącą z tych kont jest brak podatku belki. W standardowych warunkach państwo zabiera Ci 19% z każdego wypracowanego zysku. Na IKE i IGZE te pieniądze zostają u Ciebie. W skali kilku dekad ta jedna decyzja może oznaczać nawet 100 000 złotych więcej w Twojej kieszeni. To jest darmowy bonus, który państwo daje Ci za to, że sam przejąłeś stery nad swoją przyszłością. Jeśli jesteś zapracowany i szukasz optymalizacji podatkowej, to jest to najprostszy sposób na realne zwiększenie swoich zysków. Moja propozycja na giełdę to wyrobienie stałego nawyku. Odcięcie się od ciągłego śledzenia notowań, informacji giełdowych i wykresów. W moim przypadku to proces, który powtarzam raz na kwartał, zazwyczaj w pierwszy weekend po wpłynięciu pensji na konto.
Nie szukam idealnego momentu rynkowego. Szukam momentu, w którym mam te 10 minut spokoju. Moje działania są mechaniczne i pozbawione emocji. Jeśli w danym kwartale, ale nie zawsze, planuję powiększyć inwestycje w obligacje, pierwsze logowanie wykonuję w PKO BP. Wybranie i kupienie konkretnej serii zajmuje dosłownie chwilę. Następnie loguję się na konto maklerskie. To tutaj wystawiam zlecenia na jednostki globalnego ETF-a, które giełda zrealizuje automatycznie w najbliższy poniedziałek. Zanim zamknę aplikację, poświęcam ostatnie kilka minut na analizę sytuacji w moich spółkach dywidendowych. Sprawdzam, czy ich fundamenty biznesowe są wciąż zdrowe i czy polityka wypłat pozostaje bez zmian. Jeśli wszystko gra, a przy stabilnych liderach rynku zazwyczaj tak jest, po prostu kończę sesję. To koniec moich obowiązków na kolejne miesiące. Nie sprawdzam wykresów przed snem, ignoruję sensacyjne nagłówki. System działa najlepiej wtedy, gdy mu nie przeszkadzam, a ja dzięki temu mam czas na to, co w życiu naprawdę istotne. Inwestowanie dla zapracowanych to przede wszystkim świadomy wybór spokoju nad emocjami. Każdy z nas jest innym inwestorem, ma inną sytuację rodzinną, inne zarobki i inną tolerancję na ryzyko. Dlatego nie kopiuj ślepo cudzych strategii, ale wybieraj takie instrumenty, które pasują do Twojego życia i Twojego charakteru. Jeśli boisz się strat, postaw mocniej na obligacje. Jeśli masz długi horyzont i chcesz wzrostu, daj szansę globalnym ETF-om. Jeśli potrzebujesz odrobiny więcej kontroli i ryzyka, wybierz sektorowy ETF lub stabilne spółki dywidendowe. Mój system jest nudny, prosty i nie zajmuje dużo czasu. I właśnie dlatego działa. Napisz pod filmem, od czego Ty zaczynasz swoje inwestowanie po wypłacie. Obligacje, ETF-y czy polskie dywidendy? Zostaw suba i lajka, jeśli ten materiał był dla Ciebie pomocny. Do zobaczenia w kolejnym materiale.